Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Niemcach i o niemieckiej partii AfD. Czy jest ona groźna, czy może tylko to wypadek przy pracy, jakieś zjawisko, które pojawiło się i zniknie? Za chwilę to przeanalizujemy, ale zanim zaczniemy rozmowę, podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty, którzy subskrybujecie. Namawiam do subskrybowania. W prawym dolnym rogu jest taki guzik, możecie kliknąć i wtedy będziecie otrzymywać informacje o wszystkich moich programach. I zachęcam do wspierania na Patronite. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Cichocki, profesor Marek Cichocki, znawca Niemiec i nie tylko Niemiec, współautor fantastycznego podcastu Niemcy w ruinie razem z Anną Kwiatkowską. Tak, i znak zapytania oczywiście. Ale nie po Annie Kwiatkowskiej. Nie, broń Boże, po Niemcach w ruinie. Tak, Niemcy w ruinie ze znakiem zapytania. No, czy to AfD to też taki sygnał, że Niemcy wpadają, czy jakby tam ruiny się pojawiają? Znaczy na pewno to jest Czy ruiny są odkopywane? bardzo ważny sygnał, czy coś historycznego jest odkopywane? że coś się zmienia. Bardzo tak fundamentalnie w niemieckiej polityce. I myślę, że to powinniśmy traktować na poważnie, nie lekceważyć tej zmiany, jaką właśnie przede wszystkim AfD sygnalizuje, bo oczywiście to nie jest tylko ta partia, która tak atakuje, czy kontratakuje establishment polityczny w Niemczech, ale także jest jeszcze taka lewicowa partia kontestacji Sahry Wagenknecht, która też odbiera głosy trochę, ale w mniejszym stopniu niż AfD. Bo tam część emocji jest podobna. Ale Sahra Wagenknecht jest bardziej zjawiskiem odnoszącym się do wschodnich landów Niemiec, czyli do tej części byłej NRD. Natomiast AfD jest bez wątpienia bardziej złożonym zjawiskiem i takim ogólnoniemieckim. I też to przekłada się także na poparcie społeczne. Widać, że AfD staje się dzisiaj partią ogólnoniemiecką i taką właśnie głównego nurtu albo głównej kontestacji, głównego nurtu niemieckiej polityki. Ale czy to jest tylko wyraz dezaprobaty dla sposobu uprawiania polityki przez dotychczasowe niemieckie elity, co pewnie by nas cieszyło, bo też mamy bardzo wiele zastrzeżeń. Czy to jest raczej znak właśnie odkopywania jakichś ruin i sięgania do niektórych tradycji, do których wolelibyśmy, aby nasi sąsiedzi nie nawiązywali? No to jest właśnie być może najważniejsze pytanie i nie można, myślę, w tej chwili dać jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, bo jak już powiedziałam wcześniej, AfD to nie jest jednorodne zjawisko. Jakby trzeba mieć też świadomość tego, że tam się spotkały bardzo różne tradycje, bardzo różne też argumenty, bardzo różne interesy, ale rzeczywiście udało się, jak widać to na przykładzie teraz tych przyspieszonych wyborów do niemieckiego parlamentu, do Bundestagu, zebrać pod szyldem AfD te takie różne nurty, bo tam oczywiście są takie nurty, które mogą niektórych w Polsce zainteresować w sensie takim pozytywnym, na przykład bardzo silna krytyka Unii Europejskiej pod kątem przede wszystkim takiej regulacji i wszechobecnej biurokracji. Tak?
tak? I takiego, no, można powiedzieć, europejskiego centralizmu. Tam jest też oczywiście taki nurt bardzo silny krytyki pewnej formy transformacji energetycznej, czy też Zielonego Ładu, który bardzo głęboko chce wejść w sposób życia gospodarstw, obywateli, także no, bardzo komplikuje funkcjonowanie gospodarki w Niemczech, a także w innych państwach w Unii Europejskiej. No więc tam są takie nurty na przykład, czy no, też krytyka właściwie trochę z tego AfD historycznie się wywodzi, krytyka strefy euro i tego, co pokazał kryzys w strefie euro po 2010 roku. No ale tam też są też inne nurty i one są już takie bardziej niepokojące. To twoje pytanie jest podstawowe, myślę, i one odnosi się do jednego głównego problemu. Czy my rzeczywiście dzisiaj możemy zaufać współczesnym Niemcom, współczesnej niemieckiej polityce i niemieckiej demokracji? Czyli czy możemy zaufać i uznać, że Niemcy wyciągnęli lekcje wszystkie, odrobili lekcje związane ze swoją historią i z tym, jak to kiedyś z niemiecką polityką było i co się na przykład wykluło z niemieckiego nacjonalizmu i w związku z tym możemy sobie spokojnie teraz patrzeć na różnego rodzaju taki skręt na prawo i skręt w stronę takiego otwartego nacjonalizmu w niemieckiej polityce, który bez wątpienia właśnie jest za sprawą AfD przede wszystkim. No czy jednak nie ufamy do końca, zachowujemy pewną ostrożność i uznajemy, że pewne obawy co do tego, czy rzeczywiście możemy tak być spokojni i się tylko przyglądać, no czy te obawy jednak nie mają w dalszym ciągu pewnych podstaw i że mamy powody do tego, żeby być zaniepokojeni. No na przykład jeżeli... Mamy? No wiesz, jednym z podstawowych na przykład takich haseł AfD, zresztą nie tylko, bo to jest przejmowane także przez chadeków, zresztą istnieje między chadecją niemiecką i AfD pewien przepływ, także historycznie, bo po prostu wielu, czy pewna część dzisiejszych zwolenników AfD, a także polityków AfD, to są ludzie, którzy się rozczarowali w pewnym momencie po zjednoczeniu Niemiec na różnym etapie, ale rozczarowali się niemiecką chadecją. Tak? Czy na przykład jest taka część, która się no, bardzo rozczarowała Helmutem Kohlem jeszcze w latach 90. XX wieku, a potem się rozczarowała duża część Angelą Merkel i oni też zasilili bardzo te dzisiejsze szeregi AfD właśnie. No więc istnieje między tymi partiami pewien przepływ i pewien istotny związek. No i w związku z tym jest takie wspólne w istocie w tej chwili ich hasło i AfD i chadecji, żeby zbudować silną niemiecką armię. No bo wiadomo, zagrożenie ze wschodu, Europa jest bezbronna, powinniśmy doprowadzić do tego, żeby Bundeswehra stała się znowu wielką, sprawną, potężną armią w Europie. No i oczywiście jak ja patrzę na zagrożenia ze wschodu, na zagrożenia ze strony Rosji, no to w pierwszym momencie mogę sobie pomyśleć, no czemu nie? No może rzeczywiście dobrze byłoby, żeby ci Niemcy przestali jeździć cały czas na gapę. Wszyscy apelujemy o to. Tak, apelujemy, żeby Niemcy się zaangażowali, żeby zaczęli no też ten swój wysiłek do obrony europejskiej wnieśli faktycznie, a nie tylko poprzez deklaracje, słowa, czy wypychanie innych do przodu. Ale troszkę ciary chodzą. Ale wiesz, to czasami tak sobie myślę,
czy my nie idziemy w jakąś taką stronę, co to nie wiadomo właściwie, co z tego w przyszłości i to całkiem nieodległej może wyniknąć. Może lepiej jednak pomyśleć o innych rozwiązaniach, bo ja nie jestem przeciwny temu, żeby Niemcy rzeczywiście odgrywały istotną rolę w systemie obronnym Europy, czy nawet Unii Europejskiej, proszę bardzo, jeżeli to będzie możliwe. Ale nie najbardziej istotne. Ale być może trzeba by było, biorąc pod uwagę te doświadczenia historyczne, raczej pomyśleć o jakiejś mniej ryzykownej ich funkcji w tym systemie. Nie masz wrażenia, że jest coś irracjonalnego w tych Niemcach? Że z jednej strony, no bo pytasz, czy oni odrobili lekcje z historii, tak? No przecież tak nic mówią. innego nie słyszeliśmy, że odrabiali, tak? Aż po prostu poszli kompletnie drugą stronę, sprawili, że Niemcy są, można być wielobarwne, tak? Kolorowe, masa imigrantów, armia kompletnie w rozkładzie, państwo niezbyt dobrze funkcjonujące, kulturowo, no kompletnie poszli w drugą stronę, aż to irracjonalne, nie? Jak daleko to idzie i tu się, kurczę, z wrażenia walnę w mikrofon. I tu się rodzi taka AfD, która coś nam przypomina. Znaczy, jeszcze raz chcę powiedzieć, żeby nie było nieporozumień, dlatego że istnieje oczywiście taka natrętna, nieznośna momentami tendencja, żeby wszystko redukować ad Hitlerum Tak. I żeby wszystko, co nam się nie podoba, nazywać od razu, nie wiem, nazizmem albo faszyzmem. I w Niemczech to natręctwo jest wyjątkowo silne, też z oczywistych powodów, bo ta polaryzacja też tam narasta, a poza tym łatwo tego typu argumentami stygmatyzować kogoś. No bo tak jak się tam powie, że ktoś jest nazistą albo faszystą, To tak jak u nas putynistą. no to tak, trudno z tego jakoś tam potem, z tej stygmatyzacji się wydobyć. Więc ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że AfD jest siłą polityczną, która wyraża bardzo często bardzo istotne problemy, bolączki współczesnych Niemiec. I Niemców, obywateli. I AfD też nawiązuje do prawdziwych, realnych błędów, które w niemieckiej polityce rządy po zjednoczeniu te błędy mają na swoim koncie. I bardzo często, tak jak migracja jest takim niemalże modelowym przykładem, generuje się pewne ogromne problemy o ogromnych społecznych, kulturowych, ekonomicznych kosztach, a potem okazuje się, że nie jest się w stanie tego problemu rozwiązać. I to jest dzisiejszy stan Niemiec wobec wyzwania, jakim jest niekontrolowana migracja. Więc AfD oczywiście odpowiada na realne problemy, na realne kwestie, ale niesie ze sobą też pewne tradycje i pewne poglądy, które mogą budzić spory niepokój. Jakie tradycje niesie ze sobą? Niemieckiego nacjonalizmu, po prostu. Niemieckiego nacjonalizmu, który jest także powiązany z hasłami wolnościowymi. I to nie jest nic dziwnego i niespotykanego w niemieckiej historii, bo tak jak liberalizm w Niemczech się tworzył w XIX wieku, wraz w ogóle z całym procesem tworzenia się takiej nowoczesnej świadomości narodowej niemieckiej i koncepcji też zjednoczonego niemieckiego państwa, to było w dużym stopniu zbudowane właśnie na tych dwóch nogach, na hasłach wolnościowych, wolności, ale z drugiej strony bardzo silnego i agresywnego nacjonalizmu. Większość niemieckich liberałów była po prostu bardzo agresywnymi nacjonalistami zawsze, w XIX wieku i także później. Dość przypomnieć, że koncepcja Mitteleuropy jeszcze przed I wojną światową i później w trakcie I wojny światowej została wymyślona przez Friedricha Naumana, który był niemieckim liberałem. I to była taka koncepcja właśnie wymyślona przez niemieckiego liberała, której celem jednak było wykorzystanie Europy Środkowej, w tym Polski, jako zaplecza dla niemieckich narodowych interesów. Ja często oczywiście słyszę taki argument, że właściwie czym to się
różni od tego, co robił właśnie Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel czy Olaf Scholz. Właściwie wszystkie niemieckie rządy, zwłaszcza po zjednoczeniu, dokładnie pod pewnymi hasłami właśnie liberalizmu, liberalnej demokracji, transatlantyckiej polityki, Unii Europejskiej, integracji europejskiej, no właściwie dokładnie tak naprawdę koncentrowały się na realizacji po prostu niemieckich narodowych interesów. I to jest prawda. To wszystkie partie na świecie zajmują się realizacją narodowych interesów. No, prawie wszystkie. No tak, ale wiele, tak? Wiele, tak, Wiele. przeważnie, zwykle. Nie jest to jakoś coś niezwykłego. Pytanie, w jaki sposób to robią i co za tym konkretnie idzie i też jaki język idzie, bo za językiem często idą działania. I oczywiście istotna jest retoryka, ale oczywiście też istotne są konsekwencje, dlatego że jednak AfD oznacza otwarty zwrot w stronę nacjonalizmu w niemieckiej polityce, czyli już bez żadnych osłonek, ale też bez żadnych bezpieczników, bo jeżeli to jest koncepcja niemieckiej polityki europejskiej zakładająca na przykład to, że Unia Europejska powinna przestać istnieć, właściwie z NATO też tak nie do końca wiadomo, jaki jest stosunek AfD do Sojuszu Północnoatlantyckiego, biorąc pod uwagę jednak taki bardzo silny rys antyamerykański tej partii i taki dosyć wyraźny prorosyjski w różnego rodzaju wypowiedziach i kwestiach, no to można założyć, że także i ta rama wspólnej polityki w Europie, a także między Europą i Stanami Zjednoczonymi według AfD powinna zostać w jakiś zasadniczy sposób zrewidowana, a być może po prostu powinna przestać istnieć. Mi chodzi o to, że oni proponują nacjonalistyczną politykę, czy też politykę silnie realizowanych, jednoznacznie realizowanych narodowych, nacjonalistycznych interesów niemieckich w takiej sytuacji wolnej Amerykanki w relacjach w Europie. Czyli bez tej ramy, jaką tworzy, nie wiem, wspólny rynek, jaki tworzy Unia Europejska, jaki stworzy dla części państw też strefa euro, czy różnego rodzaju struktury bezpieczeństwa, jak chociażby NATO. No i ja nie jestem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie na przykład dla Polski. Uważam, że to jest niebezpieczne, bo jakkolwiek krytycznie będziemy oceniać Unię Europejską, jakkolwiek będziemy krytycznie oceniać wspólny rynek, czy NATO, albo amerykańską politykę, to jest pewna rama, w której państwa realizują swoje polityczne interesy w konkurencji z innymi i według pewnych reguł. To jest oddzielna kwestia, czy Polska potrafi w to skutecznie grać i czy potrafi te reguły i te ramy wykorzystywać. Ale to wtedy nie zrzucajmy tego na, nie wiem, na to, że Niemcy za zasłoną polityki europejskiej realizują swoje egoistyczne interesy, tylko miejmy przede wszystkim pretensje do siebie, że nasza klasa polityczna albo tych, którzy wybieramy, są tak beznadziejni, że nie potrafią grać w tę grę. Natomiast to jest potężny problem. AfD wydaje się być takim pomysłem politycznym, który zakłada, że ta szachownica powinna zostać w Europie wywrócona i powinniśmy zacząć grać zupełnie inną grę. Grę ten, kogo interesy narodowe będą silniejsze, ten, kto będzie w stanie postawić na swoim, ten jest w prawie, ten jest po właściwej stronie, słabsi powinni się podporządkować. Jakie tam są grupy wewnątrz tego AfD? Jakie to są środowiska, które tworzą tę partię dzisiaj? No bardzo różne. Już powiedziałem, że jednym takim środowiskiem na pewno tam obecnym to są ci wyborcy, a także politycy, którzy rozczarowali się Hadecją. Czyli tym zwrotem, jaki Hadecja dokonała od czasów Kohla, głównie za sprawą Angeli Merkel,
od partii chrześcijańskiej, konserwatywnej w stronę takiej partii w istocie liberalnej, żeby nie powiedzieć w pewnych kwestiach progresywistycznej. Jakby ta zmiana rzeczywiście ta zmiana miała miejsce w przypadku Hadecji i wielu ludzi po prostu w pewnym momencie powiedziało, że mają dość, że nie identyfikują się z tą partią i często odnaleźli się właśnie w AfD. Ale to nie jest jedyny nurt, bo istotnym też bardzo jest nurt tych, którzy patrzą na zjednoczenie Niemiec i na transformację, która się odbyła w Niemczech po zjednoczeniu przez pryzmat doświadczenia Niemców ze wschodu, z byłej NRD. No, współprzewodniczącym AfD jest Tino Chrupalla, to jest pan niemalże modelowo jakby pokazujący właśnie ten segment tej partii. To jest człowiek, który urodził się na początku lat 70., chyba w 73 roku, czyli jak zaczął swoją taką karierę polityczną, a zaczął ją właśnie od Hadecji po zjednoczeniu na początku lat 90., no to miał tam, nie wiem, 19 lat mniej więcej, 20, kiedy zaczął tą karierę właśnie w takich przybudówkach młodzieżowych niemieckiej Hadecji, ale na wschodzie, bo on był właśnie tam z okolicy Cottbus, lakiernik z zawodu, a więc można powiedzieć taki rzemieślnik, albo jak my byśmy powiedzieli w naszej takiej nomenklaturze z PRL-u, nie wiem, prywaciarz, no jakby ten typ można powiedzieć społeczny, czyli człowiek no, pracujący, znający problemy, drobny przedsiębiorca, o tak, no, znający problemy właśnie ludzi żyjących i pracujących we wschodnich landach, no, który się radykalizuje coraz bardziej, właśnie w zderzeniu z rzeczywistością tej transformacji, która przychodzi z Niemiec zachodnich, widząc też koszty społeczne i też taką najzwyczajniejszą niesprawiedliwość, która się też za sprawą tej transformacji dokonuje. To jest dosyć podobna czy zbliżona historia do tej, którą my znamy z czasów szczególnie właśnie lat 90., ale także trochę później, czyli transformacji gospodarczej i politycznej, która miała miejsce w Polsce. No i ląduje tam, gdzie jest w tej chwili, czyli właśnie w AfD, partii, która jest partią całkowicie establishmentową. I on reprezentuje ten segment właśnie ludzi rozczarowanych transformacją, którzy korzeniami są w doświadczeniu nerdowskim. To jest istotne, bo ci ludzie ze wschodnich Niemiec, oni mają rzeczywiście innego typu wrażliwość, taką polityczną i publiczną. Oni nie znoszą paternalizmu na przykład. Bardzo źle reagują na paternalizm, szczególnie ze strony elit, no bo pamiętają to z czasów komunizmu, z czasów NRD-owskich. Bardzo źle znoszą też nachalną propagandę, szczególnie ze strony mediów, co niestety w Niemczech się też często zdarza. Podobnie jak paternalizm. Tak, jak paternalizm. I oni w związku z tym też bardzo źle na to reagują. Tak? No ale też za tym idzie pewna niechęć w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czy wręcz antyamerykanizm. Pewna skłonność do tego, że trzeba wziąć ludzi w garść, że jak są problemy, to przydałby nam się taki człowiek, co to twardą ręką zaprowadzi porządek. No i pewne takie sentymenty bardzo wyraźne w stosunku do Rosji, czy pewna otwartość na Rosję, także w tych kwestiach bezpośrednio teraz dotyczących tej sytuacji, oczywiście związanych z agresją Rosji na Ukrainę i na zagrożenia z tego wynikające dla Europy Środkowo-Wschodniej. No ale oprócz pana Chrupali jest też Alice Weidel. No właśnie. Opowiedz, kim jest pani Alice Weidel? To jest zupełnie inna historia. I to też pokazuje właśnie, jak różnorodna jest to
tak naprawdę partii, jak różne drogi, jak różne kierunki pod tym szyldem AfD dzisiaj się kryją, dlatego że pani Weidel jest z Zachodu. Ona jest korpolutkiem właściwie tak naprawdę z takiej formacji swojej. Ona jest z wykształcenia chyba ekonomistką, pracowała też w takim sektorze kredytowo-finansowym i to jest pani, która no, zaczyna robić karierę polityczną i właśnie w strukturach AfD, wtedy kiedy AfD powstaje, czyli na fali kryzysu w strefie euro, bo to był ten początkowy taki moment, w którym AfD się pojawiła i gdzie ona tak naprawdę skupiała głównie różnych profesorów ekonomii, a więc dosyć elitarną grupę. Na początku AfD miała całkowicie jakby taką perspektywę zostania partią kanapową, a nie tak jak w tej chwili partią no już powszechną, ogólnoniemiecką, z dużym poparciem. Wtedy na początku ona zrzeszała głównie ludzi, którzy krytykowali politykę Angeli Merkel w kwestii kryzysu w strefie euro i w ogóle całą koncepcję wspólnej europejskiej waluty. I ona przyszła z tej strony. Ona reprezentuje tą grupę właśnie wyborców z Zachodu. Sama jest bardzo, można powiedzieć, w swoim życiu no, taka otwarta, progresywistyczna. Żyje w związku z inną panią. No więc bynajmniej nie pasuje do takiego chociażby, nie wiem, polskiego wyobrażenia o konserwatyzmie, tak? Także to warto pamiętać o tym chociażby na przykładzie tych dwóch osób, które dzisiaj przewodzą AfD, że to jest partia, która reprezentuje bardzo różne nurty, które pod tym szyldem się dzisiaj spotkały, no i zaczynają wspólnie ze sobą grać w taki sposób, że no, AfD jest dzisiaj drugą co do siły partią w Niemczech w ogóle. Mhm. No i pojawia się na ich niedawnym na niedawnym kongresie, czy jakimś tam wiecu wyborczym Elon Musk. Co prawda zdalnie, ale mówi do nich, że mają być dumni z tego, że są Niemcami, że mają wspaniałą historię, że nie można ciągle odpowiadać za grzechy swoich rodziców, dziadków i pradziadków, że fantastycznie, że są Niemcami i powinni podkreślać tą swoją niemieckość i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście mówi też, że dobrze, że są Niemcami, a nie rozmyli swojej kultury. Włochom mówi to samo. Jakby ten przekaz jest jeszcze zrozumiały. Ale dlaczego on to robi, twoim zdaniem? I jak on jest odbierany z drugiej strony? No, znaczy wiesz, to jest trochę tak, że to, co on robi, to jest włożeniem kija w mrowisko. I on zapewne ma jakieś swoje motywy i swoje powody i one na pewno mogą mieć i charakter ideowy, jak i po prostu mieć też związek z jego interesami, nie tylko przekonaniami. Wiesz, Niemcy chcą jego fabrykę już tam niemalże palić. No tak, no bo właśnie on jest przecież, on inwestuje też w Niemczech i też chce inwestować dalej w Europie, więc... A to powinien z przyszłą partią pewną rządzącą, z CDU się dogadywać. Jest taki miks jego poglądów, często też takiej wiedzy nie do końca pełnej na temat tego, o czym on się wypowiada. I interesów. Nie no, bo czasami on mówi rzeczy takie bezsensowne. Jest pytanie tylko, czy mówi to świadomie, czy właśnie ze względu na to, że po prostu tego nie wie. Zakładam, że może mieć po prostu niepełną wiedzę na różne kwestie, szczególnie związane z Europą. Dlatego, że większość Amerykanów ma dosyć ogólną znajomość kwestii europejskich, a szczególnie tych historycznych. Nie rozróżniają tego. Tam Niemcy, Francuzi, Włosi, Polacy to nie muszą widzieć tych różnic. Ja do tej pory pamiętam taką scenkę wiele lat temu w Innsbrucku. Takie dwie Amerykanki turystki próbowały zapłacić dolarami za
bilet na stacyjce kolejowej właśnie w Austrii i były absolutnie szokowane, jak im pani w okienku odmówiła przyjęcia dolarów. I były zaskoczone, że nie można w Europie płacić dolarami. Więc jakby ta wiedza na temat Europy nie musi być wcale głęboka także w przypadku Muska. A poza tym Musk jednak reprezentuje mimo swoich poglądów taką globalną elitę amerykańską. Jakby i jego punkt widzenia jest naprawdę dosyć specyficzny. Natomiast Dla tych odbiorców to pewien problem, bo jak nie lubią Ameryki, a tutaj teraz jeden z najważniejszych ludzi w Ameryce ich lubi. no to tutaj właśnie się spekuluje, To co z czy tą Ameryką? Elon Musk bardziej pomoże, czy bardziej zaszkodzi AfD w nadchodzących wyborach. Bo oczywiście, tak jak mówiłem, jest ta część wyborcy AfD, który Ameryki nie lubi, bo uważa Amerykę za po prostu zwykłych imperialistów. Ale jest ta część, która uważa, że AfD powinna być właśnie takim elementem, nie wiem, ogólno, nie wiem czy światowego, ale w każdym razie na pewno transatlantyckiego ruchu rewolty takiej właśnie prawicowej przeciwko liberalnemu czy progresywistycznemu establishmentowi. Na pewno w pewnych kwestiach istnieją bardzo istotne zbieżności między MAGA amerykańskim, a na przykład właśnie AfD. I zresztą Alice Weidel, ona to wykorzystuje. Ona by chciała prezentować AfD jako taką niemiecką MAGA. Podkreśla właśnie te kwestie wolnościowe i w kwestiach ekonomicznych, ale także tych takich obyczajowych, tak, deregulacja. Więc ona by chciała, żeby AfD była postrzegana jako taka właśnie niemiecka wersja MAGA. I ja mam tutaj właśnie taką zasadniczą wątpliwość, czy pomimo zbieżności w różnych kwestiach, na przykład w stosunku do polityki klimatycznej, czy kwestii migracji, czy właśnie kwestii, nie wiem, suwerenistycznego podejścia do polityki. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z istotnymi zbieżnościami w poglądach. Czy rzeczywiście da się postawić taki znak równości, powiedzieć AfD, no to jest po prostu taka niemiecka wersja MAGA, czy niemiecka wersja trumpizmu i w związku z tym nie powinniśmy się przejmować, a Elon Musk po prostu tylko dolewa do tego, miesza w tym wszystkim po to, żeby ta rewolucja przewaliła się także w Europie. Mam poważną wątpliwość i taką wątpliwość, moją tą wątpliwość w tym zakresie bardzo potwierdził wywiad, który Alice Weidel dała wcześniej, zanim jeszcze dała wywiad Elonowi Muskowi, zanim Elon Musk jeszcze na takim właśnie zgromadzeniu, spotkaniu przedwyborczym AfD przemówił do nich online. Ona udzieliła takiego wywiadu dla The American Conservative, gdzie mówiła bardzo dziwne rzeczy i godne naprawdę dużej uwagi, szczególnie tutaj w Polsce. Na przykład? Bo powiedziała, że Niemcy powinni przestać wreszcie być niewolnikami. I że Niemcy muszą wreszcie rzucić z siebie jarzmo niewolnictwa, w jakim się znaleźli. Czyli muszą odzyskać pełną wolność, tak? Co, tak jak A powiedziałem kto to wcześniej, jarzmo im narzucił? no wiadomo kto, no Ameryka, Stany Zjednoczone po II wojnie światowej. To jest ten, kto narzucił jarzmo Niemcom, które oni teraz powinni zrzucić. A to oznacza tak naprawdę możliwość otwartej, suwerenistycznej, nacjonalistycznej polityki niemieckiej w Europie przede wszystkim. Ona mówi tam, że tak naprawdę Niemcy powinni w swojej polityce kierować się wyłącznie, otwarcie swoimi narodowymi interesami i że mają do tego pełne prawo i że w związku z tym powinni zrzucić to jarzmo niewoli, w której się znaleźli. Co więcej, ona tam, i to jest taki szczegół, podejrzewam, że dla takiego szerokiego odbiorcy nie mający wielkiego znaczenia, ale ona ten wywiad zaczyna w bardzo charakterystyczny sposób, bo
skąd jej się wziął ten pomysł o tym Niemcu niewolniku, który chce się wyzwolić. Ona to zaczerpnęła z takich pism niemieckiego filozofa Fichtego, takiego filozofa z przełomu XVIII-XIX wieku, który na początku XIX wieku w obliczu wojen napoleońskich napisał taki sztandarowy tekst niemieckiego nacjonalizmu. To się nazywa Mowy do narodu niemieckiego. To jest taki bazowy tekst wyrażający właśnie podstawowe idee bardzo agresywnego, autarkicznego też w istocie niemieckiego nacjonalizmu. I ten tekst był niezmiernie popularny przez cały XIX wiek i później XX, także do czasów III Rzeszy. Ja pamiętam, jestem z pierwszego wykształcenia germanistą, więc niestety musiałem wszystko to czytać z niemieckiej filozofii idealizmu, właśnie tej Fichtego, Hegla i całą tą tradycję, z której też zresztą Marx później przecież się wziął. I musiałem to jeszcze czytać gotykiem, co zwiększało, jakby to powiedzieć... No, robiło jeszcze większe wrażenie. Było trudne, nie było łatwe, ale też robiło większe wrażenie. Tak? Czytać o nacjonalizmie niemieckim w gotyku to pozostawia jednak taki trwały ślad, który mi pani Weidel właśnie nagle przypomniała w swoim w Berlinie przemówieniu. pod stadionem. No, aż tak to nie. Aż tak to nie, ale to mniej więcej podobne klimaty. No i pani Weidel nagle, prawda, w 2025 roku, na początku 2025 roku, jedzie tym tekstem z tego Fichtego, z tych mów do narodu niemieckiego, co ja ich pamiętam, te teksty, jak czytałem je w gotyku. I mnie to bardzo uderzyło, bo tak jak mówiłem wcześniej, pani Weidel, która się urodziła w 79 roku, ona ma wykształcenie stricte ekonomiczne. Ona nie ma wykształcenia humanistycznego. Ona nie zna niemieckiej filozofii, moim zdaniem. A ona się odwołała wprost, czy mówiła tym językiem? Ona cytaty z tego Mhm. brała. Czy ktoś jej to dał, tak? I ona uznała jako polityk startujący w wyborach i jako kandydat na niemieckiego kanclerza, który cieszy się w niektórych badaniach największą popularnością, bo tam prawie 24-25% Niemców w jednym z badań powiedziało, że życzy sobie, żeby to ona została właśnie w przyszłości niemieckim kanclerzem. I to była najwyższy wynik, jaki osiągnęli inni kontrkandydaci, tacy jak Merz czy Habeck, dostali mniej. I ona nagle wyjeżdża w rozmowie z amerykańskimi konserwatystami jakimś Fichtem z tekstu, który jest sztandarowym tekstem niemieckiego nacjonalizmu i mówi o tym, że Niemcy powinni wreszcie zrzucić z siebie jarzmo niewolnictwa. I ja siedzę sobie tutaj w Polsce, tak blisko Niemiec, a tam jeszcze po drugiej stronie mam Rosjan. I tak sobie myślę, kurczę, no dobrze, no ci Niemcy cały czas mi mówią, że oni się już zmienili i że oni już naprawdę oni odrobili tą swoją lekcję historii i że naprawdę nie ma się czego obawiać. Ale ja myślę sobie, dlaczego ja mam im tak na 100% uwierzyć i uznać, że to jest po prostu taka amerykańska maga, i że tak naprawdę im chodzi tylko o to, żeby właśnie zrobić to, co Trump robi w Stanach Zjednoczonych. A może tak naprawdę to jest zwrot, który może przynieść dla nas także bardzo niebezpieczne konsekwencje i może powinienem jednak się zastanowić nad takimi możliwymi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi właśnie z takiego zwrotu i z tego, co pani Alice Weidel mówi i chce prawdopodobnie w przyszłości robić. Zamiast uznać, że fajnie, bo oni walą w Unię Europejską, są tacy antyestablishmentowi, więc trzymajmy się razem pod rękę, pójdziemy w tą samą stronę. A Polaków też nie mówią, zdaje się, bardzo dobrze o Polsce i jej relacjach z Polską. Niektórzy, no bo to też tak, trzeba, jak powiedziałem, to jest zróżnicowana partia, w związku z tym jakby to nie można też tak powiedzieć, że nie wiem, wszyscy zwolennicy AfD są niesympatyczni w stosunku do Polski, albo że... Chcą wykorzystywać polską tanią siłę roboczą wyłącznie, żeby albo budowała na przykład potęgę są zwolennikami jakiejś rewizji, nie wiem, terytorialnej albo granic. Pojawiają się w ogóle takie wątki w ich wypowiedziach? W jej nie, chociaż to jest tak, że ona ma w swojej rodzinie też tą historię
Niemców, którzy zostali wysiedleni z terenów dzisiejszej Polski. I tam tak pojawiają się takie nie wprost wątki, ale jeżeli na przykład sobie już zajrzymy do takiego magazynu Kontakt, który jest zbliżony do AfD, to nie jest jakby bezpośrednio powiązany z partią, ale jest magazynem sympatyzującym i ta sympatia jest często w obie strony, no to tam znajdziemy bardzo takie jednoznaczne antypolskie teksty i opinie, łącznie także z kwestiami związanymi z rewizją granic, czy na przykład tym, że Polacy powinni płacić odszkodowania za wyrządzone Niemcom krzywdy, na przykład właśnie tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia pewnych terenów, czy do porzucenia swojego majątku, swoich domostw. No pamiętajmy, to też powiedziałem wcześniej, część ludzi, którzy głosuje na AfD, bądź jest w AfD, to są ludzie, którzy na przykład wywodzą się z dawnej Chadecji. A przecież w dawnej Chadecji też byli politycy, którzy uważali, no chociażby, nie wiem, Eryka Steinbach, żeby nie szukać zbyt daleko, którzy uważali, że to Polska powinna płacić Niemcom odszkodowania, a nie Niemcy. Tak, tylko że Erykę Steinbach, owszem, tam dużo o niej mówiliśmy, pisaliśmy, ale tak naprawdę wiedzieliśmy, że to nie jest jakiś dominujący, że to nie jest taki bardzo ważny głos w niemieckiej polityce. A tu chyba te głosy są, to ugrupowanie rośnie bardziej niż tamta frakcja ziemkowstwa. Znaczy, ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli komuś się wydaje, że w kwestii na przykład odszkodowań dla polskich obywateli albo zwrotu dóbr kultury, albo tego, by nie promować agresywnie, jak to się czasami dzieje, na przykład na pewnych terenach polskiego państwa, organizacji nawołujących do, nie wiem, autonomii, czy jakiegoś rodzaju, nie wiem, uniezależnienia się od państwa polskiego. Jeżeli ktoś myśli, że z AfD będzie się nam łatwiej dogadać i porozumieć, to ja uważam, że jest w dużym błędzie i może się bardzo zdziwić w przyszłości. A czy oni przy okazji 80-lecia wyzwolenia Auschwitz coś mówili? Tak, No, to dotknęłeś takiego tematu. Znaczy, właściwie przyczepić się można prawie do każdej partii politycznej w Niemczech, w tej sprawie akurat konkretnej, bo właściwie tutaj no, są same tylko i wyłącznie problemy, tak? Jakie my mamy w Polsce z tym, jak niemiecka polityka, jak niemieccy politycy, czy niemieckie partie polityczne reagują, czy co piszą, jak się wypowiadają, na przykład w kwestii Holokaustu. Ale no jak wiemy po wypowiedzi to powiedz, co się... także innych przedstawicieli innych państw, nie jest to tylko problem niemiecki, chociaż w przypadku Niemiec jest szczególny. Tak. A co mówią ostatnio No bardzo ciekawe, na przykład ja sobie zrobiłem takie... I AfD też. Ja sobie... muszę przyznać, że co AfD to nie sprawdzałem. Okay. Ale nie spodziewam się, żeby to był jakiś wiodący temat, nie wiem, ostatnich 2 dni. Tym bardziej, że no, tak jak mówię, oni są pod pręgierzem bycia nazywanymi cały czas nazistami. Tak? Jest bardzo silna presja, żeby właśnie w ten sposób ich stygmatyzować, po to, żeby odstraszyć inne partie polityczne od, szczególnie Chadecji oczywiście i Friedricha Merza, od tego, żeby tam nie pojawiła się jakaś taka nawet myśl o tym, żeby w przyszłości z AfD współpracować. Natomiast ja sobie zrobiłem taki eksperyment, porównałem sobie, co w społecznościowych mediach piszą na temat rocznicy 80-lecia wyzwolenia obozu Auschwitz, pisze Friedrich Merz, kandydat na kanclerza, i
prawdopodobny przyszły niemiecki kanclerz i co pisze obecny niemiecki kanclerz. I to jest bardzo pouczające. Co? No bo Merz co? wypowiada się w taki sposób, żeby broń Boże nikt tego nie skojarzył z Niemcami, ani z państwem, ani ze współczesnymi Niemcami. Tajemniczy naziści. Na przykład, nawet nie to, bo na przykład to mnie uderzyło, tam cały czas się pojawia taka fraza, że to był najciemniejszy moment w historii ludzkości. Ludzkości. To ludzkość. Nie w historii, naziści, nie w historii Niemiec. Na przykład. Mhm. Nic takiego. W historii ludzkości. Albo, że ludzkość nie może zapomnieć. Że ludzkość nie może pozwolić. Tak? Znaczy taka całkowita uniwersalizacja. Ludzkościowy obóz. Tak, znaczy, że to jakby Ludzkość powołała ten całkowita obóz. uniwersalizacja tej kwestii, tak żeby uniknąć jakichkolwiek konotacji czy bezpośrednich związków. To jest bardzo charakterystyczne, ale jednocześnie w przypadku Merza moim zdaniem bardzo typowe, bo on naprawdę reprezentuje taki postkolowski, chadecki establishment. To mnie całkowicie nie dziwi. No i Olaf Scholz, który w jednym wpisie rzeczywiście zachował się trochę lepiej, bo jednak zdobył się na to, żeby powiedzieć, że to byli Niemcy, a nie naziści. Także uwaga. Może coś Czasami się okazuje, że niemieccy socjaldemokraci, nie mówiąc już o zielonych, są bardziej wrażliwi w tych kwestiach i bardziej skorzy do tego, żeby jednak powiedzieć chociaż na moment prawdę. No ale już w drugim coś bez sensu pisał o jakiejś właśnie, że to ideologia zabiła ludzi i znowuż szło to w takie duże kwantyfikatory i w ogólne pojęcia, żeby broń Boże, właśnie nie robić jakichś bezpośrednich, konkretnych odniesień. A jak wiemy, inne znane postaci mówiły o zbrodniach nazistowskich chyba, ale na polskiej ziemi. Tak, no to jest niestety ten problem, który nie dotyczy tylko i wyłącznie Niemiec. No i to wystąpienie, bo rozumiem, że do tego się odnosisz, brytyjskiego monarchy, no było rzeczywiście wyjątkowo rozczarowujące, smutne. Żenujące po prostu. Smutne było, ale no to przecież jest też tak, że to jemu ktoś napisał, prawda? Tak, Przecież on nie pisał tego sam. Tak. Myślę, że poziom wiedzy, jakby zbadać poziom wiedzy przeciętnego Brytyjczyka nie naszej historii, znaczy na temat nie musi się wcale II wojny. różnić od Elona Muska, prawda, o którym mówiliśmy. A i tutaj do niego bym wrócił w tym kontekście, bo on w tym wystąpieniu takim, gdzie był fetowany online do zebranych właśnie zwolenników AfD ostatnio, no znowu uderzył w ten ton. Też związany z tymi kwestiami, o których mówimy w tej chwili, bo on powiedział, że Niemcy powinni zrzucić z siebie ten ciężar przeszłości, że nie powinni się koncentrować na historii, tylko myśleć o przyszłości, wybierzmy przyszłość. No i oczywiście zebrani na sali zwolennicy AfD byli zachwyceni tym i bardzo Słyszałem to, oglądałem to, słyszałem ten entuzjazm. No i znowuż ja bym powiedział, jak ja coś takiego widzę, może ja jestem skrzywiony, może ja jestem zainfekowany niemiecką może z Polski propagandą z dawnego PRL-u. Może to czytanie Fichtego w gotyku mnie tak zwichnęło, nie mam pojęcia, ale no ja naprawdę zachowuję pewną ostrożność w tym zaufaniu, że no już pewne rzeczy mamy za sobą i nie musimy się nimi martwić. Tak, i ja też mam trochę takich obaw i w ogóle mnie jakaś ta irracjonalność w Niemczech, chociaż i fascynuje mnie ten kraj i trochę tak niepokoi. Ale pytanie, co z tym zrobić? No bo to jest teraz zupełnie inny problem, jak z tym
żyć, co z tym robić. No bo jedna może być odpowiedź taka, no to jest bardzo groźne, zgadzamy się z panem profesorem, w związku z tym otoczmy ich kordonem sanitarnym, potępiajmy ich, nie rozmawiajmy z nimi i udawajmy, że tego nie ma, to wtedy nikt o tym nie usłyszy. Nie? Nie, To jest jedna opcja, absolutnie nie. a druga jest taka, a może właśnie należy CDU powinno ich wciągnąć do rządu, dać im jakieś ministerstwa, może nie te kluczowe, ale dać im odpowiedzialność i trochę ich cywilizować, wciągać w rozwiązywanie problemów. Może polscy politycy powinni właśnie teraz rozmawiać z AfD. Nawiązywać kontakty i Zgoda. tłumaczyć, rozmawiać i nie mówiąc, że cieszymy się, że rośniecie i was popieramy, tylko po prostu nawiązywać kontakty po to, żeby kiedy dojdą do władzy któregoś dnia, no bo to jest możliwe. No, prawdopodobne. I to żebyśmy nie mieli kogoś, kto nie ma o nas pojęcia. Jasne. Ja mówię o tym wszystkim nie po to, żebyśmy się straszyli, tylko żebyśmy widzieli rzeczy bardziej takimi, jakie one są, a nie jakbyśmy sobie chcieli czy życzyli. Tak? To jest bardzo we współczesnym świecie, w współczesnych elitach, zwłaszcza europejskich, chociaż też amerykańskich, lubimy budować obrazy takie świata, którego tak naprawdę nie ma, ale tak jakbyśmy chcieli. Ja uważam, że ten mechanizm redukcji ad Hitlerum i nazywania wszystko nazizmem jest absurdalny. I w związku z tym jakby w ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby rozumieć, czym może być niemiecki nacjonalizm na czysto, bez osłonek i bez bezpieczników w połączeniu z taką ideologią i polityką wolnościową. I teraz moim zdaniem my się powinniśmy na to trochę zacząć przygotowywać. Powinniśmy mieć świadomość tego właśnie, z czym być może będziemy musieli się zmierzyć. I w związku z tym na przykład, kiedy mówię o polskiej polityce czy o polskiej opinii publicznej, brać to pod uwagę na przykład w dyskusjach różnego rodzaju dotyczących tej kwestii, którą już żeśmy dotknęli, czyli kwestii na przykład, nie wiem, bezpieczeństwa, obrony, roli niemieckiej Bundeswehry, jak powinna zachodzić jej reforma. No nie powinno być to tak, że to dla nas jest sprawa całkowicie jakby odseparowana od tego politycznego kontekstu. My ten kontekst powinniśmy widzieć, żeby rozumieć ewentualne możliwe zagrożenia. Masz rację, że kordon sanitarny w samych Niemczech wokół AfD jest przeciwskuteczny i ewidentnie, zresztą nie tylko w Niemczech. To jest w ogóle taka metoda, która się całkowicie wyczerpała, a tak naprawdę wzmocniła te partie, które miały z założenia... Francja tego znakomitym przykładem, sukces Le Pen. Austria, kolejny przykład. Niemcy właśnie są też takim przykładem. W związku z tym, z punktu widzenia Niemiec, gdybym ja mówił w imieniu, nie wiem, na przykład zatroskanego niemieckiego obywatela, to oczywiście ja bym powiedział, że dla Niemiec byłoby lepiej i bezpieczniej, gdyby w wyniku tych wyborów powstała jednak koalicja chadeków, Merca z AfD. Po to dokładnie, żeby ich wciągnąć w proces rządzenia, w realną politykę, a nie tylko w opozycję i żeby w ten sposób budować jakąś nową sytuację, tak? Jakąś taką sytuację bardziej bezpieczną niż ta, która w tej chwili jest. Moim zdaniem niestety do tego nie dojdzie, bo presja w samych Niemczech, teraz w ostatnich dniach się przetoczyły różnego rodzaju właśnie takie wielkie manifestacje światełek i wzmożenia takiego przeciwko faszyzmowi, nadciągającemu nazizmowi w Niemczech. Więc Merz i Chadecja moim zdaniem będą pod bardzo silną presją w samych Niemczech, a także w Unii Europejskiej. Żeby taka opcja porozumienia z AfD nie miała miejsca po wyborach, żeby to nie miało żadnych szans. W związku z tym przyszły rząd Merza będzie albo koalicyjny, albo mniejszościowy.
co byłoby w ogóle już taką dziwnym scenariuszem jak na Niemcy. To jest idealny scenariusz do tego, żeby AfD rosło, mniejszościowy, słaby rząd, który popełnia błędy. Ale także który się że koalicyjny z SPD czy z Zielonymi oznacza tak naprawdę, że AfD będzie rosło w siłę. I teraz, gdybym ja był zatroskanym o losy swojego kraju i swojej demokracji Niemcem, no to bym właśnie uważał, że ten scenariusz pierwszy, czyli jakiejś kooptacji, jakiejś współpracy jest niezbędny, żeby sytuację ustabilizować. My w Polsce powinniśmy natomiast myśleć już w takich kategoriach, że ten zwrot, ja go nazwę specjalnie, chociaż rozumiem, że niektórzy mogą się krzywić. Zwrot nacjonalistyczny w Niemczech się dokonuje. I on się dokonuje poprzez AfD, poprzez to, jak silna stała się ta partia i jak wpływowa stała się ta partia polityczna. I on się też dokonuje poprzez to, że szczególnie niemiecka chadecja będzie siłą rzeczy przejmować różnego rodzaju takie właśnie bardziej nacjonalistyczne podejście w różnych politykach, w różnych sprawach. I my musimy jakby patrzeć już na Niemcy w kontekście tego dokonującego się zwrotu nacjonalistycznego i rozumieć, że będziemy mieli partnera takiego właśnie typu, który już nie będzie w zaowalowany sposób, czy właśnie w jakichś tam ramach przepychał swoje narodowe interesy, tylko będzie mówił inaczej i będzie robił inaczej. I my się musimy zacząć uczyć z tym partnerem w jakiś sposób współpracować, w każdym razie umieć rozwiązywać swoje własne problemy i swoją własną agendę. W związku z tym ja nie jestem przeciwny temu, żeby nie budować kontaktów z różnymi frakcjami w AfD. Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że powinniśmy mieć swoich partnerów czy rozmówców po tamtej stronie. Myślałem, że powiesz agentów. Którzy będą bardziej otwarci na rozmowę i na współpracę w różnych sytuacjach i w różnych sprawach z polską stroną. Nie powinniśmy się od nich separować, ale nie powinniśmy być też naiwni. Nie powinniśmy uważać, że to jest niemiecka maga i że w związku z tym dobrze, razem, wspólnie rozwalmy tą Unię Europejską, której nie znosimy, a tak przy okazji to również właśnie tych Amerykanów, którzy wywołali wojnę z Rosją i nas tak naprawdę w tą wojnę chcą teraz uwikłać. Nie idźmy w tą stronę, jakby trzymajmy się swoich własnych Ja tam w ogóle nie rozwalam naszych Unii Europejskiej i współpracy agendy. ze Stanami. Jest nam obie i Unia i Stany Zjednoczone są nam potrzebne i musimy umieć z nimi współpracować. No ale też z państwem, które jest częścią Unii Europejskiej, Niemcami, w której częścią tamtejszego establishmentu powoli staje się AfD. Tak, i ona nie zniknie. Nie zniknie. Chyba nie. Bardzo dziękuję. Marek Cichocki, współautor podcastu Niemcy w ruinie, ze znakiem zapytania. Bardzo dziękuję. A państwo, co sądzicie? Bardzo jestem ciekaw tego, czy obawiacie się AfD, czy widzicie zagrożenia związane z tą partią i co myślicie o tym, jak należy z nią współpracować, czy nie współpracować. Napiszcie o tym, czekam na wasze komentarze. Jeśli uważacie, że warto i chcecie, abym takie rozmowy prowadził, rozważcie wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl. Możecie wejść na tą stronę i tam znaleźć mój profil. Link znajdziecie pod nagraniem. Bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Nagraj to w blisko.